Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Moi drodzy, Mika i wszelkie inne demony, o tym dzisiaj będziemy rozmawiali, ale również porozmawiamy o tym, czy MicroStrategy to Ponzi scam. Tutaj mamy różnice w podejściu, doktryny się różnią, a oprócz tego zrobimy krótki wstęp dydaktyczny na temat portfeli sprzętowych. Może od tych portfeli, Łukasz, zaczniemy, bo to chyba najprostszy temat. No tutaj klasycznie podzielimy się na sceptyka i entuzjastę. O tak, na entuzjastę będziemy rozmawiali może przez chwilę nie do końca zgodnie ze swoimi poglądami. Tak, ale jak widzicie tutaj mam trochę tych portfeli sprzętowych. Niektóre są większe, niektóre z fajniejszymi ekranami, inne z jeszcze fajniejszymi ekranami. Tutaj taki przykład Ledgera, jednego z tych nowych, chyba Ledger Stacks. Tak, który wygląda jak takie kalkulatory, które były popularne w latach 90. w Polsce. Tak, takie do szkoły kiedyś nosiłem. Mamy oczywiście Trezora na przykład, albo malutkiego Ledgera. Tak, to są portfele sprzętowe. Podczas świąt miałem wiele pytań o nie i ciężko było mi wytłumaczyć. Ludzie cały czas myślą, że to na te portfele przelewa się środki, ale to tak przecież nie jest. Niemniej ważne jest to, że to są portfele czy urządzenia, które pozwalają nam przechowywać klucze prywatne do naszych kont. No i właśnie, bo chciałem Cię zapytać, jak to jest dla tych, którzy są na początku naszej drogi, no bo faktycznie jakby w pewnym uproszczeniu mówi się, że trzymam swoje bitcoiny na portfelu sprzętowym. No i tak sobie człowiek, który jest niewprawiony w całą dyskusję, sobie myśli, jak to jest możliwe, że te bitcoiny tutaj są. Tak schowane. Tak. I teraz tak, żeby nawet utrudnić tę dyskusję, czy zaburzyć komuś jeszcze ten nieporządek, który nowicjusz ma w swojej głowie, no to bo przecież my wiemy o tym, że tu jest ukryty, w sprytny sposób zapisany klucz prywatny, ale możesz takim nowicjuszowi powiedzieć, że masz 2 portfele sprzętowe, gdzie masz zapisane te same bitcoiny. No, możesz mieć ich dowolną ilość. No właśnie. Tutaj, żeby jeszcze zamieszać, to jeden z naszych wspólnych znajomych uważa, że portfele sprzętowe po jednorazowym użyciu należy wyczyścić, a potem jak chce się znowu użyć tego portfela, to trzeba na nowo go zainicjować i przeprowadzić transakcję i znowu wyczyścić, tak żeby te klucze prywatne nigdzie nie były przechowywane. Ale tak, prawda jest taka, że faktycznie to urządzenie, ono jedynie służy do, tak jak powiedziałeś, sprytnego przechowania klucza prywatnego i to urządzenie potrafi podpisać transakcję tym kluczem prywatnym przed wysłaniem jej do sieci blockchain. To jest zadanie tego urządzenia, czyli tak naprawdę to nie tu są bitcoiny, tylko te bitcoiny są na sieci blockchain, ale żeby się do nich dostać, potrzebujemy takiego urządzenia. No i tak, trzymanie środków na giełdzie, wszyscy mówią, że jest niebezpieczne i faktycznie no, nie posiadamy przecież tych środków. Nie twoje klucze, nie twoje krypto. Dokładnie. W momencie, gdy mamy klucz sprzętowy, mamy portfel sprzętowy, mamy swój klucz, możemy te środki przetransferować z giełdy na ten portfel, ale wtedy mamy faktycznie inny problem. Problem polegający na tym, że jak zgubimy albo zapomnimy hasła odtworzeniowego czy czegokolwiek, to nikt nam już nie pomoże. I mamy stracone środki. Tak, tylko dla przypomnienia, szacuje się, że od 1/4 do 1/3 bitcoinów jest straconych, między innymi właśnie z tego powodu, że ludzie pogubili klucze prywatne, szczególnie w dawnych, zamierzchłych czasach, gdy kopało się na zwykłym laptopie i ludzie mieli po setki bitcoinów, które były warte kilka centów, więc nie przywiązywano do tego te historie, które mają już charakter anegdotyczny, a jednak są prawdziwe, o tym, że ktoś przychodzi do burmistrza albo do urzędu miasta i mówi: hej, pomóżcie mi zainwestować w przeszukaniu wysypiska śmieci, bo jak odnajdziemy mój komputer, to ja się z wami podzielę. Tym wszystkim postawimy nową halę sportową, czy coś takiego. Tak. No właśnie, bo najpierw powiedzmy sobie o tej
dyskusji, czy trzymać środki na giełdzie, czy na portfelu sprzętowym, od razu też powiedzmy, że ta dyskusja z góry jest przesądzona. Powszechna opinia w świecie kryptowalutowym jest taka, że na giełdzie scentralizowanej nie trzymamy swoich środków. No nie trzymamy tylko te środki, którymi chcemy obracać, ale jeżeli kupujemy coś z zamiarem hodlowania, no to wyprowadzamy to poza giełdę i trzymamy na portfelu, na przykład takim sprzętowym właśnie. A jeżeli nie na sprzętowym, to gdzie możemy trzymać? No więc właśnie, tak naprawdę możemy sobie sami gdzieś zapisać na kartce klucz prywatny, schować kartkę i używać adresu, który będzie wygenerowany na podstawie tego klucza prywatnego do wpłat, a jak będziemy potrzebowali zrealizować wypłatę, to wtedy użyć tego klucza prywatnego. Także możliwości jest bardzo wiele, one są pod tym względem trudne, że żeby samodzielnie używać klucza prywatnego, musimy być obeznani z technologią. Tak. To jest dobre dla geeków, dla tych, którzy lubią się bawić w różne rzeczy. No i można powiedzieć, jedna skrajność to jest to, że ja sam trzymam swój klucz prywatny, a druga skrajność to jest właśnie to, że używam portfela na giełdzie. Bo nie ma co ukrywać. Portfel na giełdzie jest po prostu wygodny. My za niego nie odpowiadamy, nie musimy martwić się o klucze prywatne, nie musimy się martwić o aktualizację sieci. Wszystkie te rzeczy, które są związane z technologią, nas nie dotyczą, ale to trochę jest tak, jakbyśmy powiedzieli, co lepiej, trzymać gotówkę w banku czy pod materacem. No tak, właśnie o to chodzi, że myślę, że tego dotyczy jakby ten aspekt jest aspektem analogicznym i możemy jeszcze wspomnieć o kwestii bezpieczeństwa, bo kiedy mówimy, że trzymanie swoich kryptowalut na giełdzie jest niebezpieczne, trochę się mijamy z prawdą. To zależy, jakie kryterium bezpieczeństwa przyjmiemy, bo tak jak powiedziałeś, żeby dobrze zarządzać swoim kluczem prywatnym, nie dopuścić do tego, że ktoś mi go przejmie, że go zgubię i tak dalej, muszę się wykazać daleko idącą higieną, doświadczeniem. No i wiemy o tym, że nawet najbardziej stare wilki kryptowalutowe zdarza się im paść ofiarą oszustwa właśnie polegające na tym, że jakoś, nie wiem, zautoryzowali gdzieś tam transakcję w jakiś taki nieodpowiedzialny sposób i ktoś przejął ich klucz prywatny. No, tutaj typowym przykładem na te takie samodzielne zarządzanie transakcjami jest właśnie, całkiem niedawno mieliśmy kolejną pomyłkę w realizacji transakcji, gdzie ktoś pomylił opłatę z wartością transferu. No i efekt był taki, że zapłacił za transfer tam setki milionów dolarów po to, żeby przesłać kilkanaście dolarów wartości bitcoina. Wielki dramat. Tak, no wielki dramat, więc pamiętajmy, z jednej strony mamy faktycznie większe bezpieczeństwo, większą odpowiedzialność własną i też pewność, że nic nam się nie stanie, albo to zależy tylko od nas. Z drugiej strony mamy wygodę i w pewien sposób wykorzystujemy wiedzę, umiejętności i organizację jakiejś firmy, na przykład Kangi, do tego, żeby przechowywać środki krypto. No i dodatkowa zaleta trzymania środków na giełdzie jest taka, że są po prostu pod ręką. Możemy w każdej chwili je wymienić, możemy je gdzieś wysłać, nie musimy się martwić, czy na pewno wszystko dobrze zrobimy, bo bardzo dużą część odpowiedzialności bierze na siebie giełda, ale podkreślam, uważam i tak mówię każdemu, jeżeli ktoś ma większe środki, to powinien je trzymać na swoim portfelu zarządzanym przez siebie, a na giełdzie trzymać to, czym chce handlować, co mu jest potrzebne tak na teraz. Ewentualnie, jeżeli chce korzystać z platform stakingowych, no to jest to, gdzie przekazujemy ten moment, w którym przekazujemy swoje środki, ale co do zasady klucz sprzętowy jest dobry i tutaj oczywiście szybka uwaga. Klucze sprzętowe dzielimy na kilka różnych kategorii. W zależności od poziomu bezpieczeństwa, wiadomo, im większe bezpieczeństwo, tym mniejsza dogodność korzystania. Tak, mniejsza dogodność korzystania. Przykład numer 1 to jest klucz Ledger, który przechowuje faktycznie te klucze prywatne. Żeby móc z niego skorzystać, muszę go fizycznie podpiąć do komputera i oprogramowanie komputera wysyła transakcję na ten klucz prywatny.
tutaj muszę wpisać jakieś piny, hasła i tak dalej, to takie dodatkowe zabezpieczenie. Mało tego, te piny, nie masz cyferek, tak? Tak, tutaj jest taki maleńki ekranik, tu 2 przyciski, które się naciska i tam wybiera kolejne literki. Mało wygodne, aczkolwiek bezpieczne, no bo żeby ktoś mi wykradł ten klucz, to musiałbym zgubić to urządzenie i ten ktoś musiałby jeszcze na dodatek znać mój PIN i wiedzieć, jak z tego skorzystać. No i co się stanie, jak 3-krotnie wbije zły PIN? To blokuje się urządzenie. Tak. Bo idea tych kluczy sprzętowych jest taka, czy portfeli sprzętowych jest taka, że jak inicjalizujemy ten portfel, to tworzymy, nazwijmy to pewne hasło inicjalizujące. W tej chwili to jest od 16 czy od 12 do nawet 32 słów, które musimy zapamiętać, zapisać sobie gdzieś na kartce, najlepiej, w ogóle nie na komputerze, bo to już jakby traci sens, czyli na kartce zapisujemy gdzieś te słowa, kartkę chowamy głęboko w niedostępne miejsce. Ja tu nawet słyszałem o takich freakach, to już jest w ogóle level 100. Ludzie zapisują sobie te słowa, przepraszam, ale nie po kolei, tylko w nieodpowiedniej kolejności, co więcej zapisują ich więcej. I sami pamiętają tylko, jaki jest klucz wykorzystania tych słów. Czasami to jest tak, że te słowa są od tyłu, od przodu i tak dalej. No tam bardzo zróżnicowane jest podejście, ale mamy przyjmijmy 20 słów, możemy w każdej chwili taki klucz sprzętowy zainicjalizować i on jakby odtwarza sobie te wszystkie klucze prywatne, które mieliśmy i jest gotowy do użycia. Ten jest bezpieczny, bo żeby z niego korzystać, muszę się fizycznie podłączyć. A powiedz, Łukasz, czy jak mamy te słowa, na podstawie których, bo myślę sobie, że dla nie każdego to może być jasne, jakie jest prawdopodobieństwo, czy mogę sobie wymyślić te słowa? To jest moje pierwsze pytanie. Jest pewien słownik tych słów, bo istotna jest zarówno same słowo, jak i kolejność, jakie są podane, ale możesz użyć swoich słów, swoich zwrotów. Jakby to, jak inicjujesz ten klucz prywatny, te słowa są tylko po to stworzone, żeby było łatwiej tobie zapamiętać. Więc jeżeli na przykład wymyślisz sobie, że twoimi słowami kluczowymi jest pierwszych 20 słów z jakiejś książki, to jak najbardziej możesz to zrobić. Problem polega na tym, że ktoś może wpaść na podobny pomysł. Dokładnie. Czyli jakby celem tych wszystkich kombinacji jest stworzenie takiego zestawu słów w takiej kolejności, której nikt inny tego nie zrobi. No i jakie jest ryzyko, że jak, nie wiem, korzystamy dzisiaj z generatora takich słów, właśnie po to, żeby nie znaleźć jakiegoś klucza, który być może ktoś inny by znalazł. Jakie jest ryzyko, że taki generator tych 20 paru słów nie wypluje mi takich słów, które wypluło komuś innemu wcześniej? Prawdopodobieństwo jest, oczywiście, natomiast jak się to tam policzy matematycznie, no to wychodzi, że ono jest raczej znikome. No to tak jak z tymi kluczami prywatnymi, no ktoś może wymyślić ten sam klucz prywatny co ty. No właśnie. Dlatego tworząc klucz prywatny, wysiłek jaki kładziemy, czy element procesu, na który mocno naciskamy, to jest ta losowość, czyli żeby ta cyfra, przypomnę, klucz prywatny to jest po prostu bardzo duża cyfra, żeby ona była maksymalnie liczba, nie cyfra, tak, liczba, bardzo duża liczba. Żeby te cyfry, które składają się na tą liczbę, żeby były maksymalnie losowe, żeby się nie powtarzały. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że ktoś inny wymyśli taką samą liczbę, ale prawdopodobieństwo jest znikome. Jest ekstremalnie małe. Okej. Tak. A teraz jeszcze jedno pytanie, bo mamy różne blockchainy i okazuje się, że my możemy do każdego z tych blockchainów wykorzystać te same słowa. Na czym to polega? Czy to jest ten sam klucz prywatny? Nie. W całej idei kryptografii chodzi o to, żeby mieć tą bazową liczbę i tą liczbę na przykład robi się w ten sposób, że jeden z prostszych pomysłów, który można zrobić, to taki, że właśnie bierzemy sobie jakiś ciąg znaków, czyli na przykład słowa, które są napisane w jednej linijce i to
konwertujemy z funkcją kryptograficzną, tak żeby uzyskać na końcu jakąś liczbę, która jest właśnie naszym kluczem prywatnym. Tak działają w bardzo uproszczony sposób. Proszę się nie przyczepiać, że tutaj popełniam jakieś straszne, złe rzeczy, ale dla uproszczenia tak możemy sobie to wyobrazić, że działają te generatory kluczy prywatnych. Te słowa są po prostu zamieniane w liczbę i, no i tyle. Tak, Okej. takie jest założenie. Natomiast ja wrócę jeszcze do bezpieczeństwa tych kluczy prywatnych, tych kluczy sprzętowych, przepraszam. Mamy klucze sprzętowe, które są tak jak ten Trezor, który nie ma nawet baterii własnej. Tutaj jest zapisany gdzieś na jakimś chipie, zaszyfrowane i bardzo, bardzo teoretycznie nie do złamania jest, nawet jak ktoś weźmie to ode mnie i będzie chciał wykraść, to nie wykradnie. Inne ledgery mają swoje baterie i tutaj na przykład już można coś posprawdzać na tym ekraniku, nawet jak jest wyłączony, ale komunikacja odbywa się zawsze po kabelku, czyli bardzo, bardzo bezpiecznie. Ale jak na przykład weźmiemy sobie ten klucz, portfel sprzętowy, on ma już fajny ekranik, ten ekran jest dotykowy, kolorowy, jak mam NFT-ki, to on je tutaj może wyświetlić i wszystko jest fajnie. No tu ma oczywiście gniazdko do podłączenia sprzętowego, ale tutaj widzimy taki niebieski znaczek. I to jest znaczek Bluetootha, czyli to już sugeruje, że nie muszę być podłączony kabelkiem fizycznie. A jak nie jestem podłączony kabelkiem, to znaczy, że to jest radiowo jakaś komunikacja, w związku z czym ta komunikacja radiowa może mieć jakieś błędy i ktoś może mi się włamać, nie mając fizycznego dostępu do tego urządzenia, bo po prostu jakoś wykorzysta jakieś luki w oprogramowaniu i włamie się do tego urządzenia, gdy ono będzie włączone, wykorzystując połączenie bezprzewodowe. Tak samo jest z tym ledgerem Stax. On również obsługuje połączenia Bluetooth, a co gorsza nawet NFC, czyli na przykład korzystając z Zbliżeniowo możesz płacić. Zbliżeniowa, tak. Ja mogę autoryzować transakcje, zbliżając po prostu do telefonu i wtedy następuje komunikacja i podpisanie transakcji. To oczywiście zwiększa wygodę. No tak. Tak? Zwiększa wygodę, bo mamy, no nie muszę nic podłączać, mogę wykorzystać aplikację mobilną i tak dalej, ale zmniejsza bezpieczeństwo, chociaż znowu mierzmy ten poziom bezpieczeństwa do naszych potrzeb. Jeżeli na portfelu czy mam kryptowalutę o wartości, nie wiem, 100 000 złotych, no to kwota nie mała. No ale ktoś, kto chciałby złamać zabezpieczenia teraz tego portfela sprzętowego, to na pewno musiałby wydać dużo więcej niż 100 000. No będzie walczył raczej o portfel, na którym są miliony. No dokładnie, a nie taki, na którym są dziesiątki czy setki tysięcy złotych, więc nie popadajmy w paranoję, ale pamiętajmy, tak, im coś jest wygodniejsze, tym znaczy mniej bezpieczne. Niestety. A skoro o portfelach sprzętowych mówimy, to przypominam, że portfele sprzętowe firmy Trezor dostępne są w Kanga Shopie, gdzie możecie je kupić już w tej chwili, a jeżeli płacicie przy pomocy Kanga Pay, to możecie dostać atrakcyjne zniżki. Pogadajmy teraz chwilę o MicroStrategy. Tak? Ulubiony temat. Ale pogadamy dlatego, że faktycznie nawet przed audycją mieliśmy krótką dyskusję. Ja zgłosiłem Tobie, że mam takie przekonanie, żeby nie powiedzieć, że mam taką obawę, że mamy do czynienia z Ponzi scam, czyli z piramidą Ponziego, tak? Co oczywiście jest pewną... Dostrzegam, że użycie tego określenia jest nie do końca precyzyjne, ale jednak dostrzegam pewne podobieństwa, no bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę jeszcze, Łukasz, na komentarze pod naszym ostatnim kwadransem z Kangą, gdzie ja już wyraziłem to, że nie rozumiem do końca, na czym polega cały ten mechanizm. Nie rozumiem na zasadzie takiej ludzkiej, dlaczego mam kupować akcje MicroStrategy, jak ostatecznie, jaka korzyść z tego do mnie będzie płynęła, oprócz tej korzyści spekulacyjnej, która w tej chwili się tam pojawia. No i pojawiło się kilka komentarzy, że powinienem gdzieś tam udać się na jakieś korepetycje, żeby ktoś mi to wyjaśnił. Więc może Ty mi to wyjaśnisz, Łukasz, teraz o co chodzi. No bo właśnie, jedna spółka, która poprzez dodatkową emisję akcji tak naprawdę rozwadnia pozostałych akcjonariuszy. Ja
który jestem właścicielem tych akcji. W tej chwili nie mam możliwości wymiany tych akcji, czy tych obligacji, czy tam bonów, tak jak to się tam nazywa. Nie mam możliwości wymiany ich na te bitcoiny. Tak naprawdę nie rozumiem tego mechanizmu. Uważam fakt, że cena akcji MicroStrategy rośnie szybciej niż wartość bitcoina, wskazuje na to, że tak naprawdę mamy do czynienia z pewną pompką, mówiąc kolokwialnie. Chociaż tu użyłeś ciekawego argumentu, że MicroStrategy dysponuje umiejętnością kupowania dużej ilości bitcoinów, której inne spółki nie dysponują. No właśnie, przede wszystkim powiedzmy sobie, jak działa w dużym uproszczeniu MicroStrategy. Otóż MicroStrategy robi bardzo prosty mechanizm. Oni sprzedają akcje z pieniędzy, które dostaną ze sprzedaży akcji czy obligacji wykonwertowanych później na akcje, kupują bitcoiny. I kupują w takich momentach, w których powiedzmy umieją kupić te bitcoiny, kupują te bitcoiny i trzymają w skarbcu. Tutaj mieliśmy dyskusję na temat tego, skąd się bierze wartość akcji. No i szkół jest bardzo wiele, wyceny akcji. Jedna ze szkół mówi o tym, że robimy na przykład na podstawie dywidendy. Tutaj ta szkoła by powiedziała nam, że akcje MicroStrategy są warte 0 albo prawie 0, bo nie wiem, czy w ogóle wypłacają dywidendę, no bo oni nie wypłacają. Natomiast inne, o którym mówiłem, to jedna z wycen akcji polega na tym, że bierzemy to, co spółka posiada, na przykład, nie wiem, budynek. Ma budynek, siedzibę, ten budynek jest warty 1 000 000, mamy 1 000 000 akcji, w związku z czym na jedną akcję przypada 1 złotówka wartości tego budynku i to jest wycena akcji, taki jeden z podstawowych. Nawet jeżeli nigdy nie mogę skonwertować akcji na prawo własności budynku, to w pewien taki uproszczony sposób możemy przyjąć, że to wycenia nam akcje i stąd się bierze wycena akcji MicroStrategy. I to jest właśnie to, co mi się nie podoba w tym świecie takich klasycznych finansów, bo masz rację, no nie? Spółka posiada nieruchomość wartą 1 000 000 złotych, no jest warta 1 000 000 złotych w takim razie, zakładając, że nic innego się tam nie dzieje w tej spółce. No ale przecież ja jako posiadacz akcji nie mogę tego w żaden sposób skonwertować. Jedyna rzecz, która może się wydarzyć, to to, że ktoś przyjdzie i będzie chciał tą spółkę kupić. Tak. I wykupi ode mnie te akcje. Czyli jak gdyby ja posiadam te akcje z wiarą i z przekonaniem, że ktoś się kiedyś pojawi. Wiemy, że tak było ze spółkami, o tym też rozmawialiśmy przed audycją, ze spółkami, które były spółkami jednego patentu. To jest niestety problem wielu zespołów muzycznych, że są zespołami jednego hitu. Tak są spółki jednego patentu, tam właściwie się nic nie dzieje, jest ten patent, który ma istotne znaczenie i wszyscy czekają, aż ktoś odkupi tę spółkę. A właściwie odkupi tę spółkę, tak naprawdę chodzi o ten patent. Tak, no tak, było kilka takich transakcji, gdzie były spółki przejmowane właśnie tylko po to. To się nawet czasami nazywa, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale niektóre spółki robiły coś takiego, że one specjalnie patentowały coś, starały się uzyskać jakiś patent na coś, co już było w powszechnym użyciu, ale składali szybko patent i mówili, my mamy to patentowane, jeżeli chcecie z tego korzystać, to proszę bardzo. Jednym z takich przykładów patentów śmiesznych w informatyce, tutaj do tych wszystkich, którzy trochę IT ogarniają, to nie wiem, czy to do końca jest prawda, ale sprzedam tą legendę, że to, że kursor miga w terminalu i do tego wykorzystywana jest funkcja XOR na ekranie, jest opatentowane przez IBM-a. Tak słyszałem, IBM ma to opatentowane, ale nie zabrania korzystania z tego. No, czy to prawda, czy nie, nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, to takie patenciki śmieszne, ale faktycznie. Wróćmy może troszeczkę do historii. Popatrzmy sobie, jak to się działo. Jedne z pierwszych spółek akcyjnych to były spółki związane z transportem. Wielu ludzi zbierało się, kupowali statek, ten statek płynął, wracał z dobrami, dzielili się zyskami. Dywidenda, dokładnie. Ale ktoś inny wpadł, nie sprzedawajmy tego towaru, nie konsumujmy tej dywidendy, tylko kupmy drugi statek i wtedy już 2 statki pływają, a potem 4, a potem 8, a my mamy cały czas tyle samo udziałów. Rosną nasze udziały w tej spółce i tak rodziło się
całe imperium akcyjne, Tak, tylko że nawet w tym modelu, o dopóki którym statek nie powiedziałeś, zatonął. tak, w tym modelu, o którym powiedziałeś, faktycznie, że inwestujemy w zyski po to, żeby zwiększać nasz kapitał, że tak powiem, ten produkcyjny albo usługowy, ostatecznie robimy to z takim jak gdyby przekonaniem, że gdyby przyszedł taki moment, że przestajemy inwestować, to wtedy dywidenda z tych 8 statków byłaby po prostu potężna. No i to rozumiem. Rozumiem, że budujemy wartość spółki rozumiane w ten sposób, że ta spółka nabywa większą zdolność do generowania większej dywidendy. No i w świecie finansów cały mechanizm został troszeczkę wynaturzony. Możemy dyskutować na przykład na temat tego, kto powinien móc posiadać akcje. Czy spółka może posiadać akcje innej spółki. Dosyć takie straszne stwierdzenie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że spółki mogą posiadać inne spółki i tworzą się różnego rodzaju konglomeraty, ale właśnie kiedyś tak nie było, bo kiedyś posiadaczem mogła być tylko osoba fizyczna, czegokolwiek, a spółka nie mogła posiadać. To zostało wygenerowane później. Jednym z elementów tego było oczywiście jak zwykle ukrycie kto tak naprawdę co ile posiada, albo na przykład uniknięcie opodatkowania. To były cele, w których motywacje, tak, które za tym wszystkim stały. To, co w tej chwili mamy, no to efekt jest taki, że mamy spółki, które nie wiemy, przez kogo są posiadane. Nie wiemy, kto jest właścicielem na przykład, nie wiem, Orlenu. No, bo tam są jakieś inne spółki, nie wiemy, nie ma czegoś takiego. No ale wróćmy chwilę na ziemię. Jeżeli chodzi o MicroStrategy, to tak, oni mają skarbiec, ten skarbiec jest na ileś wyceniany i nie mogę zamienić akcji na część tego skarbca, ale gdyby doszło do likwidacji spółki, gdy dochodzi do likwidacji spółki, no to mam prawo do udziału w majątku spółki zgodnie z udziałami, które posiadam. No tak, ale Łukasz, dlaczego, i teraz jesteśmy w realnym obiegu gospodarczym, dlaczego miałoby dojść do likwidacji spółki? No na przykład spółka zaprzestaje działalności. Ale kiedy kupujemy teraz te akcje, właśnie to jest to, że ludzie, którzy kupują akcje MicroStrategy, raczej zakładają, że ono będzie istniało. To tak. Jest motywacja. I teraz tak długo, jak będzie istniało i będzie działało w tym modelu, w którym działa, tak długo tak naprawdę ta spółka nie generuje żadnej wartości. Nie generuje dywidendy. No dywidendy nie, ale wartość generuje, ponieważ zwiększa swój skarbiec. Nie zwiększa zdolności do generowania większej dywidendy, Łukasz. To jest inny przykład niż z tymi statkami, co podałeś na początku. No ale przechowywanie, jakby celem MicroStrategy, oni powiedzieli, nie jest generowanie dywidendy. Oni mówią, my generujemy zysk nie poprzez to, że wypracowujemy jakieś nowe dobro, tylko poprzez to, że trzymamy Bitcoina, ponieważ uważamy, że jesteśmy na takim etapie wyceny Bitcoina, gdzie za 10, 20, 30 lat ten Bitcoin będzie warty 100 czy 1000-krotnie więcej. I dzięki temu zwiększymy wartość. To jest pewien pomysł, pewien plan. Ludzie w to wierzą i dlatego kupują akcje MicroStrategy. Dlaczego nie kupują samodzielnie Bitcoina? Bo to jest to pytanie. Z wielu różnych powodów, według mnie. Po pierwsze, są wygodni. Łatwiej jest kupić akcje niż kupować Bitcoina. Ludzie, którzy kupują po raz pierwszy Bitcoina, naprawdę przeżywają trudne chwile. No, nie bez kozery zaczęliśmy od portfeli sprzętowych, żeby pokazać, że jest jakiś temat tutaj dosyć trudny dla tych nowicjuszy. Zresztą napiszcie ci z Was, którzy zaczynacie, czy posiadacie portfele sprzętowe, czy to Was nie odpycha, ale są po prostu wygodni. Jeżeli całe życie kupujesz akcje, umiesz to zrobić, no to łatwiej Tobie jest kupić akcję MicroStrategy niż kupić Bitcoina. To jest jeden z powodów. Drugi powód, jaki jest, to przekonanie i zaufanie do tego, że znamy rynek akcji, on jest płynny, widzę jakie są obroty, mogę w każdej chwili sprzedać, upłynnić te akcje. Trzeci powód, który według mnie jest szalenie istotny, to jest taki, że MicroStrategy nie kupuje po prostu Bitcoina. Oni stosują różnego rodzaju zabiegi, które umożliwiają zwiększenie efektywności
tych środków. Czasami jest to kupowanie z dźwignią, czasami jest to działanie takie, że wiedzą, w którym momencie kupić, bo oni nie kupują od razu, tylko wyszukują momenty. Czasami kupują na szczycie. Ostatnio kupili po wycenie $106,000 za bitcoina. No i powiedzmy, nie było to najszczęśliwszym ruchem, ale generalnie tam siedzą ludzie, którzy potrafią średnio statystycznie osiągnąć lepszą cenę niż jakbyśmy sami kupowali. Oczywiście, znowu... Łukasz, tylko jakie ma znaczenie dla Ciebie jako dla akcjonariusza, za ile MicroStrategy kupiło bitcoina? No bo, jak to wpływa na wartość Twojego portfela? no właśnie w ten sposób, że jeżeli kupię w dobrym momencie, kupię po $92,000 bitcoina w drobnej korekcie, to za 2 tygodnie, jak już jest z powrotem wycena $100,000, no to jestem 8% do przodu. No, Na samej wycenie bitcoina. No i teraz znowu troszeczkę poruszamy ten temat MicroStrategy, ponieważ jest taki plan. MicroStrategy ogłosiło plan 21/21. Oni chcą w ciągu 3 lat wydać $42 miliardy na zakup bitcoina, 21 miliardów pozyskanych w postaci obligacji, 21 miliardów poprzez emisję akcji. Dlaczego 21? No wiadomo, bo jest 21 milionów bitcoinów. Dlaczego 42? No 42, nawiązanie do, tak przynajmniej słyszałem, do słynnej odpowiedzi na najważniejsze pytanie o życie, wszechświat i całą resztę. Dajcie znać w komentarzach, czy wiecie, do czego to jest aluzja. I teraz oni nagle powiedzieli nie. Nie będziemy emitować 330 milionów udziałów, bo tyle chcieli wyemitować akcji klasy A, tylko będziemy emitowali 50 razy więcej. Chcemy mieć prawo wyemitować 50 razy więcej. Musimy przyspieszyć. Chcemy kupić więcej i szybciej. To nie oznacza, że oni od razu to wyemitują i nastąpi rozwodnienie, ale chcą mieć prawo do tego, żeby już bez zgody akcjonariuszy emitować w dogodnym dla siebie momencie. No i zobaczymy. To będzie w styczniu spotkanie udziałowców MicroStrategy. Nie wątpię, że zostanie to uchwalone. Co by się stało? Przepraszam, dokończ myśl, bo mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie takie... Kończąc temat, MicroStrategy będzie dysponowało potężnymi możliwościami finansowymi na skupowanie bitcoina. Dlaczego to jest istotne? Uważam, że to to jest taki element, który samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli MicroStrategy zacznie pompować olbrzymią kasę w bitcoina, to bitcoin będzie rósł. Po prostu. A jeżeli, to jest ten element, jeżeli MicroStrategy będzie miało tyle miliardów dolarów, bo tam mowa jest chyba o 200 czy o 100 miliardach dolarów, i włożą tyle pieniędzy w bitcoina, no to bitcoin urośnie. I to jest właśnie ten problem, że MicroStrategy żyje z tego, że, i teraz użyję świadomie pewnego słowa, nagania nowych inwestorów, żeby kupowali ich akcje. Nie żyje z tego, że produkuje jakąkolwiek wartość dodaną. Tak. I w tym znaczeniu uważam, że jest to piramida. Że jeżeli kiedyś się wydarzy coś, co sprawi, że inwestorzy stwierdzą, w sumie to chcielibyśmy oprócz kupowania zobaczyć coś więcej, no to się zaczną problemy. W najgorszym wypadku wycena akcji będzie 1:1 ze skarbcem. To jest ten najgorszy możliwy wariant. No tak. Nie. Oczywiście w sensie matematycznym, Łukasz, tak. Ale jeżeli MicroStrategy nie wprowadzi tej zasady, że wypłaca dywidendę albo że dokonuje jakiejś konwersji tych bitcoinów, które mają w skarbcu na coś, co jest korzystne dla akcjonariuszy, to co mi z tego, że mam akcje w spółce, która posiada bitcoiny, które nie wpływają na moje życie? Nie, jeżeli spółka ma budynek o wartości 1 000 000, tak. a wszystkie akcje razem do kupy wycenione są na 100 tysięcy złotych, to warto skupić te akcje z rynku, przejąć 100% akcji i przejąć budynek. No i w tym oczywiście w ujęciu takim matematycznym... No nie, to nie jest matematyczne, to jest w ujęciu takim rzeczywistym. No tak, ale jeżeli Michael Saylor
już nie pamiętam w tej chwili, jaką ma tam władzę w tej chwili, więc że to się pozmieniało trochę. No już nie ma pełnej. Tak, no ale dajmy na to, że jest tam pewna grupa trzymająca władzę, która mówi, nigdy nie będziemy tego bitcoina sprzedawać. Tak, no oni tak mówią. Tak, nigdy go nie będziemy sprzedawać. No więc i nagle wyobraźmy sobie taki scenariusz, no tych ludzi, których można było naganiać na te akcje, no oni znikają, po prostu Przestają kupować. przestają kupować. No to cena akcji spadnie w najgorszym wypadku do wartości skarbca. Nie, Łukasz. No tak. No, dlaczego nie? Dlatego, że jest ta deklaracja, że te bitcoiny nie będą nigdy sprzedawane. Nie, no one nie będą, spółka nie sprzeda, ale jeżeli ja przejmę władzę w spółce poprzez skup akcji, to mogę zmienić decyzję. No, pod warunkiem, że grupa, która posiada kluczowy pakiet akcji, będzie gotowa do sprzedawania ich. No dokładnie tak, ale jeżeli oni posiadają te, jakby Okej. napiszcie, co sądzicie. Mamy tutaj nierozwiązany spór. Napiszcie, czy uważacie, że warto kupować akcje spółki MicroStrategy. Ja osobiście uważam, że tak, ponieważ to jest wygodne. Sławek nie jest widzę przekonany. Ja nie chcę powiedzieć, że uważam, że nie warto, bo widać, że to działa, tylko ja jednak mam na myśli to, że to kiedyś przestanie działać. Że to paliwo się kiedyś skończy. Ja uważam, że przestanie działać w momencie, gdy cena bitcoina się ustabilizuje. Tak, i uważam, że MicroStrategy, pomijam teraz celowo ten aspekt, bo oni coś tam, jakąś robotę robią. To rozmawialiśmy o tym, tak, przy tym wszystkim, że takie działanie no to jest właśnie coś, co mnie wkurza w tym, że państwo, które ma jedno z największych PKB per capita w Europie, to Luksemburg. A nie widzę tam hut, nie widzę tam stoczni, nie widzę tam wielkich połaci. Oni z usług żyją finansowych. Z usług finansowych, tak. No nie? I osobiście uważam, że ale jestem wolnościowcem, więc jak tak mają, to i ludzie ufają bankierom, to niech ufają. Natomiast mam świadomość, że nie wykonują nie produkują takiego produktu krajowego brutto, na ile oni są wyceniani w tej chwili. Ja bym powiedział, że to jest znak naszych czasów. Kiedyś liczyło się to, ile produkowałeś fizycznie. W tej chwili doszliśmy do czasów, w których usługi, czyli właśnie działania niematerialne, zaczynają mieć istotne znaczenie. Podam przykład. Rozrywka. To, że jakiś piosenkarz ma jakiś utwór, to jest coś niematerialnego. Co więcej, to nic nie daje tak naprawdę, nie zostaje nic, tak? Ale ludzie chcą słuchać muzyki i są gotowi za to płacić. Aktor, sportowiec, to są wszystko niematerialne działania, które zyskały na znaczeniu. W tej chwili żyjemy w czasach, nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy, bo tak zapominamy, ale żyjemy w czasach, gdy żywność jest najtańsza w historii ludzkości. Najtańsza. Żeby przeżyć, nie musisz harować cały dzień. Ludzie w większości na świecie przestali pracować tylko po to, żeby przeżyć. Nie mówię tutaj o ekstremach, bo takie są, ale ilość osób, które swoją pracą zarabia więcej niż potrzebuje na jedzenie, rośnie. I ten naddatek musi być na coś spożytkowany i on nie jest spożytkowany właśnie na rzeczy materialne, ale bardzo często na niematerialne, na polepszenie swojego dobrostanu. To, że gdzieś pojadę, coś zwiedzę, kupię sobie, ładną rzecz, ale nie praktyczną, tylko ładną. Nie? Czasy, w których teraz żyjemy, są naprawdę wybitnie dobre i żyje się nam o wiele łatwiej niż jeszcze 200, 300 czy 500 lat temu. To dobrze. Tak, ja wiem. Dostrzegam pewną różnicę pomiędzy usługami rozrywkowymi, turystycznymi i tak dalej, a usługami bankowymi, finansowymi. Bo to, że my dzisiaj jesteśmy skłonni tyle płacić za usługi finansowe, nie wynika z tego, że chcemy. Że właśnie, że po pierwsze chcemy i po drugie, że jakby to środowisko bankierów czy bankowców, jakkolwiek ich nazwiemy, że oni faktycznie, ich usługa sprawia, że produkt krajowy brutto na całym świecie odpowiednio rośnie. Regulacje jakby sprawiają, że wartość ich usługi rośnie, dlatego że jest ograniczona, jest dostępna tylko dla pewnej grupy interesu.
No i z tym mam... Ja bym tu powiedział, że regulacje generalnie powodują, że nasze działania zaczynają być przekierowywane z bezpośredniego produkowania czegoś, świadczenia usług, polepszania czegoś, na walkę czy spełnianie tych regulacji. Bardzo prosty przykład, o którym zresztą rozmawiałeś z profesorem Dudkiem w Tak. czasie swojego wywiadu. Polecam gorąco, naprawdę wybitnie dobry odcinek Kanga Talks. Słucha się tego z zapartym tchem. Przypadek Romana Kluski. Tak, tam chodziło o to, że na skutek przepisu wydanego przez urzędnika, totalnie nie oceniam teraz, czy on był słuszny, czy nie, ale ten przepis spowodował, że komputery, które były sprowadzane z zagranicy, miały niższy VAT Ze Słowacji, tak. niż te, które były montowane w Polsce. No więc co zrobił pan Kluska? Otóż on części sprowadzał z Polski, miał w Polsce części, nie montował komputerów w Polsce, tylko wysyłał je na Słowację, tam montował te komputery i sprowadzał je z powrotem do Polski. Wykonywał puste działanie, niepotrzebne działanie, nieefektywne, tracił na to masę energii, środków, w ogóle zasobów, ale koniec końców wychodził na tym dobrze, nie dlatego, że coś dodał do gospodarki, tylko dlatego, że spełnił jakąś regulację wymyśloną przez idiotę urzędnika. Mówię idiotę, ponieważ nikt się nie chce przyznać. Symbolicznie, tak. Nikt się nie chce przyznać, nikt nie chce się podpisać. Tutaj jak słuchałem waszego wywiadu, to pomyślałem, naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem by było, jakby pod każdą ustawą, każdą zmianą ustawy było imię i nazwisko osoby, która tą zmianę zaproponowała. Jest jakby twarzą tej zmiany. Nie chodzi o wszystkie osoby, które pracowały. Nie, chodzi o to, żeby była jedna osoba, która mówi, tak, ja chcę wprowadzić tą ustawę, podpisuję się pod nią, jestem za nią odpowiedzialny. Jeżeli by nie było nikogo chętnego, to ta ustawa nie mogłaby wchodzić w życie. Nie mogła być w ogóle, nawet jakby była przegłosowana, nie ma prawa wejść w życie. Taki byłby ciekawy mechanizm. Wracając do tych usług, tak, usługi finansowe to jest walka z wiatrakami. Zaczynamy robić coś, nie dlatego, że to coś zwiększa wartość czegoś, tylko dlatego, żeby spełnić sztucznie stworzone wymagania. Właśnie. I to jest bardzo, bardzo złe. No i właśnie ja mam też z tym taki problem i uważam, że to, co robi Michael Saylor, to nic nie dodaje. To nic nie dodaje. I to, uwaga, dzielę się z wami szczerymi przemyśleniami, wątpliwościami wędrówka wątpiącego, więc całkiem możliwe, że za 2 tygodnie pod wpływem komentarzy, które będę czytał pod tym nagraniem, zmienię swoje poglądy, ale zaczyna mnie to niepokoić. Jeszcze ten jeden aspekt, o którym powiedzieliśmy, nie podoba mi się to, ale nie podoba to nie oznacza, że jestem temu przeciwny w sensie formalnym, bo jeszcze raz, jesteśmy wolnościowcami, ale mam problem z tym, że następuje duża akumulacja bitcoina w rękach właśnie takich MicroStrategy, ETF-ów i tak dalej. Tutaj czuję pewien smród, jeżeli mogę tak powiedzieć. No to wiesz, podobnie jak jest ze złotem, nie? Złoto jest bardzo mocno scentralizowane. No ale tak, napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, bo zaraz przejdziemy do najważniejszej części pewnie naszej dyskusji. Porozmawiamy o Majce, czy nie wiadomo jak. Majka, ale to za chwilkę. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o MicroStrategy, tym, co ona robi, czy co Michael Saylor robi. Ja generalnie uważam, że robią dobrze, ale faktycznie będą działali tak długo, jak długo będzie bardzo dynamiczny wzrost Bitcoina. W pewnym momencie ta spółka się jakby zatrzyma, no bo tak jak wzrost Bitcoina się zatrzyma, tak wzrost tej spółki ustanie, chociaż myślę, że wzrost będzie zawsze, ponieważ wzrost będzie reprezentował wzrost PKB świata. Tak, i to jest temat, o którym kiedyś możemy pogadać, czy, kryptowalutowcy wyznają ten pogląd, znowuż go nazwę matematyczny, to znaczy, że wartość Bitcoina, cena Bitcoina, ona musi rosnąć w nieskończoność. Tak, będzie rosła w nieskończoność. Ale jest drugi pogląd, który mówi, że jednak jest jakiś sufit i ten sufit wynika z tego, ile mamy w tej chwili gotówki na rynku. I nie chodzi mi o wartość tam pieniądza M1, M2,
tylko o to, że no, jakiś procent dolarów, które są na świecie, załóżmy, że na świecie są tylko dolary, żeby było, żeby jakoś uprościć tę naszą rozmowę. Ja ją tylko zasygnalizuję, bo już nie powinniśmy tego wątku rozpoczynać. To jest tak, że ilość dolarów na świecie jest ograniczona. I musimy to założyć, że jest ograniczona. Ale nie jest. No jest dodrukowywana, ale no, dzisiaj można powiedzieć, że jest to jakaś wartość, tak, tych dolarów. No tak, ale w każdej chwili może się zwiększać i się zwiększa właśnie ze względu na to, bo to jest ta idea tego pieniądza. To i w tym względzie uważam, że wartość Bitcoina może rosnąć w wyniku dodruku pieniądza, ale nie siły nabywczej. Ja myślę, że siły nabywczej też, ponieważ rozwija się gospodarka. Czyli rośnie nam, jakbyśmy... Dobra, Łukasz, zróbmy tak. Napiszcie to w komentarzach, czy chcielibyście, żebyśmy o tym pogadali, to myślę sobie, będzie mega ciekawa dyskusja. Ale teraz przejdźmy do Miki, a wy, zanim przejdziemy do Miki, zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek i dajcie nam znać, czy to, co robimy, jest ciekawe. Ja widzę licznik 29 300. Mamy dzisiaj 28/7. Dzisiaj jest 27, ale wy będziecie premierę oglądali 28. Mamy jeszcze 3 dni na to, żeby dobić do 30 000. Dla nas to jest bardzo ważne. Tak. I widzimy się na pewno na wtorkowym, sylwestrowym kwadransie z Kangą. Gdzie będziemy walczyć o ostatnie subskrypcje. A może już będzie 30. Dokładnie. Dobra. Mika. To jest przykład bezsensownej regulacji. Tak. Ona nic nie dodaje użytkownikom, nie zwiększa jakość bezpieczeństwa, wręcz moim zdaniem zmniejsza to bezpieczeństwo, ponieważ zmniejsza ilość firm, które będą działały na rynku, a to oznacza, że zmniejsza się konkurencyjność, a z drugiej strony zwiększa się udział ludzi, którzy będą wyłudzali, będą oszukiwali, będą robili złe rzeczy, bo oni nie patrzą na żadne regulacje. No i tutaj warto również wspomnieć o tym, że w tym dokumencie właśnie Mika na samym początku jest prolegomona, taki jak gdyby wstęp, tak jak do Konstytucji mamy wstęp i tam jest napisane, że jakby Mika wprowadzona jest po to, żeby walczyć, teraz to jest parafraza, możecie sobie sprawdzić, żeby walczyć o to, żeby rynek kryptowalut rozwijał się jak najlepiej. Jak gdyby urzędnicy ponownie przychodzą nam tutaj z ratunkiem, no bo nie radziliśmy sobie, także dziękujemy za taka... Słynna pani ministra, ona była w randze ministra albo wiceministra, która mówiła, że to dzięki GUS-owi, czy ona była prezesem GUS-u, to dzięki GUS-owi w ogóle istnieje przedsiębiorczość w Polsce. No bo ona przecież nadaje numery KRS, Regon, przepraszam, nadaje numery Regon i ludzie mogą działać. Przecież gdyby nie GUS, to przedsiębiorcy by nie istnieli. Także dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Mika na pewno jeszcze przyniesie dodatkowy owoc. Otóż trzeba będzie zatrudnić nowych specjalistów do tego, żeby mogli nadzorować wdrożenie i w ogóle wszystkie... Tak jak RODO i te wszystkie inne rzeczy. Tak. No i teraz wyzwanie, które mamy z Miką, nie tylko my, ale właściwie całe środowisko jest takie, że wdrażanie tych przepisów jest niejednorodne, nie ma żadnych doświadczeń, nie ma żadnego orzecznictwa, bo to są zupełnie nowe przepisy i wszyscy się gubią, co i jak będzie wyglądało. Najistotniejsze jest to, że te przepisy w kluczowych elementach nie są jednoznaczne. To znaczy tam bardzo dużo jest miękkich sformułowań. Na przykład takim sformułowaniem jest wprowadzanie jakichś określonych kryptowalut na rynek. Co to oznacza? Że zabrania się. I teraz pytanie, czy jeżeli jakaś kryptowaluta funkcjonuje na rynku już, nie wiem, 10 lat, na przykład USDT, to czy ona jest wprowadzana, czy nie? No właśnie, czy moment wejścia Miki w życie sprawia, że każda giełda, która obraca USDT, to ją już wprowadza na rynek, czy ona już dawno jest wprowadzona? To jest przykład dyskusji, która w tej chwili realnie wśród prawników się toczy. I ona się toczy w ogóle nie tylko w takim zakresie, znaczy w tym zakresie, o którym powiedzieliśmy, czym jest akt wprowadzania, bo nie ma w tej chwili komentarzy, nie ma wyjaśnień, jak również już załóżmy, że jednak przepisy mówią, że to wprowadzanie odbywa się za każdym razem. Czy sprzedaż kantorowa USDT, czy też tylko sprzedaż giełdowa, czyli taki obrót już jest wprowadzaniem do obrotu, bo to tak właśnie jest. Czy emisja. No, dokładnie. No i
mamy wielki bałagan, czekamy na interpretację. Ja jednak zadaję pytanie każdemu urzędnikowi, który myśli o tym, że w Unii Europejskiej nie powinno być USDT. Pytam się jako użytkownik, nie jako ktoś, kto jest zaangażowany z giełdą związany z giełdą kryptowalut, tylko jako użytkownik. Drugi urzędniku, dlaczego zabraniasz mi kupować USDT na terenie Europy? Coś, co kupowałem od wielu lat. Dlaczego teraz przychodzisz i mówisz mi, nie możesz tego robić? Jestem bardzo ciekawy Twojej odpowiedzi. Natomiast właśnie, a propos Miki, tak jak powiedzieliśmy już nieraz, póki co USDT pozostaje na kandze. Tak. Stoimy tutaj na straży tego wszystkiego. Będziemy śledzić, co się dzieje zarówno w przestrzeni urzędniczej, jak i prawnej i tak dalej, ale pozostaje USDT. Tak. Dlaczego pozostaje? No bo nie dostaliśmy jednoznacznej informacji, że faktycznie USDT powinno być zlistowane. To wszystko są zdelistowane. Tak. To są wszystko, nazwijmy to, doniesienia medialne, a nie twarde decyzje, twarde informacje. Jak poprosiliśmy o taką formalną informację, że mamy zdelistować, bo zapytaliśmy się, to nie dostaliśmy odpowiedzi. Tak jest. Więc czekamy, uważamy, że tak długo, jak długo nie dostaniemy takiej odpowiedzi, to USDT może być na naszej giełdzie. Zresztą nie tylko my tak uważamy, kilka innych giełd robi dokładnie tak samo, na przykład Kraken Tak. też dalej utrzymuje USDT. Uważamy, że to jest właściwe podejście. Czekamy na rozwój wypadków. W momencie, gdy urząd powie tak, to jest złe, to nie może być listowane, ma być niedostępne dla Europejczyków, bo to jest bardzo niedobre, no to wtedy faktycznie dla Europejczyków właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że dla słowo Europejczyk nawet jest dość szerokim, powiedziałbym, pojęciem, no nie? No bo pytanie, czy jeżeli ktoś mieszka na przykład w Argentynie, ale urodził się w Polsce i ma ciągle polski paszport, czy to jest Europejczyk? No jest w jakiejś formie Europejczykiem, ale mieszka w Argentynie i to ma duże znaczenie, no nie? Że żyje, jego centrum życiowe znajduje się w Argentynie i tutaj przepisy niektórzy może tego nie dotykają. Tak. Każdy z nas poniekąd w dobie tej cyfryzacji może myśleć o tym, żeby zmienić miejsce zamieszkania, zmienić rezydencję. Może po prostu uznać, że nie chce być pod ochroną europejskich przepisów i będzie na przykład korzystał z giełdy Kanga nie jako Europejczyk, ale właśnie jako osoba spoza Europy. Tak. Druga zmiana, o której musimy wspomnieć, spośród wielu, ale wymieniamy po prostu te, które są kluczowe, dotyczy... jeszcze jedną rzecz. Rozumiemy, że ktoś może nie ufać USDT, w związku z czym na Kandze jest również USDC, dla tych, którzy lubią USDC. Omega USD. Tak, Omega USD. Zresztą pojawiają się nowe pary właśnie do USDC. Ostatnio pojawiła się Solana, jeżeli dobrze pamiętam. Także dla każdego, każdy dla siebie coś znajdzie. Inną zmianą, którą na pewno zobaczymy na Kandze i też wszędzie indziej, to to, że stakingi związane z tokenami, powiązane z aktywami, takim stakingiem na przykład jest USDT, muszą zostać wycofane. No i faktycznie jak spojrzycie na stakingi na Kandze po 29 dniu grudnia, to po pierwsze zobaczycie, że część stakingów zniknęła, a część przybrała trochę inną formułę. Tak. No, my stosując tutaj odpowiednie działania, takie, które powodują, że te stakingi są legalne, wprowadziliśmy nowy, na przykład token Polka, ten token Polka jest notowany do Omega złotówki między innymi i wprowadziliśmy możliwość stejkowania tego tokenu. Dla ułatwienia naszym użytkownikom życia wpłacamy Omega złotówkę na staking, tam jest ta Omega złotówka konwertowana na Polkę i Polka jest stejkowana, przynosi nagrody, te nagrody są wypłacane w postaci też Polki. Polki oczywiście i możemy tą Polkę wymienić na Omega złotówki w każdej chwili na rynku. Oczywiście w każdej chwili możemy Polkę wycofać ze stakingu i wtedy to, co wycofujemy ze stakingu, jest zamieniane na Omega złotówki.
po cenie rynkowej, natomiast Kanga w ramach swojej działalności zapewnia, gwarantuje w tej chwili kurs wymiany co najmniej 1:1. Także jeżeli będą jakiekolwiek różnice kursowe przy wypłacie kapitału tych polek ze stakingu, to Kanga w ramach promocji swojego działania tutaj zapewnia wyrównanie tego do 1:1. Ta promocja jest na razie nieograniczona czasowo. Jeżeli będzie ograniczona, jeżeli będziemy planowali to wycofać, będziemy informowali z bardzo dużym wyprzedzeniem. Tak, no i token Polka oczywiście jest tokenem niepowiązany z aktywami. Dlatego może być stejkowany. Tak jest. Obok tokenu Polka pojawi się token Eureka, Dolores, nazwy sugerują oczywiście, do jakich stakingów będą, no bo to są powiązane ze stejkowaniem, więc takie nazwy wymyśliliśmy. Oprocentowanie, czy procent nagród powinien być bardzo atrakcyjny i tak jak zawsze pozostaniemy jedną z najbardziej takich atrakcyjnych platform stakingowych. Kanga słynie z tego, że ma bardzo atrakcyjne stakingi. Tak jest. Trzeci element, o którym musimy wspomnieć, no to wymóg KYC, chyba najczęściej w tej chwili dyskutowany i komentowany aspekt. Faktycznie, jeżeli logujesz się z terenu Unii Europejskiej, musisz przed 30 grudnia zweryfikować swoje konto, jeżeli wcześniej tego nie zrobiłeś. Znaczy możesz to zrobić również później, po 30 grudnia, tylko chodzi o to, że od 30 dnia grudnia, dopóki nie zweryfikujesz, nie zrobisz sobie KYC, no to nie możesz właściwie nic zrobić. Tak? No trzeba się zweryfikować. Podkreślam, procedura KYC nie oznacza żadnych innych rzeczy, jak to, że my jako Kanga staramy się ustalić, czy dany użytkownik podlega pod regulację MiCI. Taki jest cel. My musimy wiedzieć, czy właścicielem konta na Kandze jest osoba, która podlega pod MiCę, czy nie, czy dysponuje dokumentem tożsamości z Unii Europejskiej, czy nie. Ja wiem, że niektóre giełdy stosują jakieś, moim zdaniem, takie niepoprawne trochę wybiegi. Jedna z giełd postanowiła wszystkim swoim użytkownikom, którzy wyrażą na to chęć, zapewnić na przykład dokumenty z innego kraju, paszport na przykład w cenie 100 chyba czy $200, paszport z jakiegoś kraju. To jest takie trochę niewłaściwe. Branie pieniędzy za tego typu usługę jest złe. Niemniej, bo przecież każdy może sobie to zrobić nawet za darmo. Tak? Są takie kraje. Ale co do zasady, KYC nie jest powiązane z żadnym jakimś skomplikowanym tutaj, nie wiem, wymianą danych z kimkolwiek i tak dalej. Więc to nie o to chodzi. KYC jest tylko po to, żeby ustalić, że jeżeli logujesz się z IPIK-iem z Unii Europejskiej, no to my, zgodnie tutaj z obligacjami regulatora, musimy ustalić, czy na pewno, czy przypadkiem nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, czy tej Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli okaże się, że jesteś, no to wtedy będziesz podlegał tym wszystkim ewentualnym ograniczeniom, jeżeli się pojawią. Jeżeli natomiast okaże się, że no nie wiem, ktoś przyjechał z Argentyny i jest w Polsce na wakacje i loguje się, no to wiadomo, nie będzie podlegał tym ograniczeniom, nawet jak będzie miał IP z Unii Europejskiej, no bo dlaczego jakiś Argentyńczyk, który jest chwilowo na wakacjach, miałby podlegać? Tak samo trzeba też pamiętać, że z drugiej strony, jeżeli ja będę logował się z Unii Europejskiej, jestem Polakiem i przejdę procedurę KYC jako Polak, no to nawet jak wyjadę do Argentyny, to dalej pozostaję Europejczykiem tak długo, jak długo nie zmienię ewentualnie mojego kraju rezydencji, bo to przecież też... Albo paszportu. Tak. I chyba ostatnią rzeczą, którą spośród tych wielu rzeczy związanych z MiCą, o której wspominamy, no to wymiana gotówkowa. Tutaj akurat podsumowanie jest proste. Jeżeli ktoś uda się do kantoru Kangi, no to żeby przeprowadzić transakcję, musi mieć zweryfikowane konto na Kandze. Natomiast transakcja z Localsem ciągle jest transakcją pomiędzy osobami fizycznymi. Tam te przepisy nie dotyczą tego, także działa tak jak dotychczas.
I wydaje mi się, że to podsumowanie właśnie tych 4 obszarów najbardziej kluczowych jest wystarczające. Dzisiaj tak myślę. Dużo niejasności było, ale tak właśnie taki plan działania przyjmujemy. No, ja tylko dodam, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili w świecie krypto, to dochodzę do wniosku, że może się okazać, że Unia jednak zmieni trochę swój kierunek, bo narasta już takie poczucie w Unii Europejskiej, że nie do końca jest dobrze. Ja wiem, rozmawialiśmy o tym raporcie Draghi. Tak. To jest w ogóle szalenie ciekawa sytuacja. Raport napisany przez ekonomistów odnośnie sytuacji, jaka jest w Unii Europejskiej, dlaczego jest źle i co można zrobić, żeby było dobrze. Takie 2 części są w tym raporcie. Co ważne, ten raport był przygotowany, czy do przygotowania tego raportu Draghi zaprosił ekonomistów tylko z Europy Zachodniej. Tylko i wyłącznie. Tam nie było żadnych ludzi z Europy centralno-wschodniej, żadnych przedstawicieli, nawet takiego listka figowego nie było. Więc mamy spojrzenie tych trochę starych, zatwardziałych ekonomistów z krajów, które no, nie rozwijają się już tak dynamicznie. I o ile to było ciekawe, o ile diagnoza jest słuszna, o tyle lekarstwa i metoda leczenia już zdecydowanie nie. No to zostawmy sobie może na inną dyskusję, ale muszę powiedzieć, że głosy zaczynają się odzywać. No już nie mówię o tym, że no znowu wracamy do tego Trumpa i tych 100 godzin po wyborach, gdzie nagle się okazało, że pani von der Leyen zauważyła, że gaz ze Stanów jest tańszy i lepszy i po co kupować gaz z Rosji, który jest gorszy i droższy, skoro możemy kupować gaz ze Stanów. Możliwe, że i tutaj się zmienią. No, widzimy wyraźnie, Europa przestaje być centrum. To już przestała dawno temu, ale nagle się okazało, że w Europie nic się nie dzieje. Nic. Tak. Stajemy się martwym krajem. Mam nadzieję, że politycy to zauważą, ale może się również okazać, że po prostu ci politycy, którzy tego nie zauważą, ci urzędnicy, bo tu już nawet nie mówimy o politykach, tylko mówimy o urzędnikach, bo politycy są wybierani, a urzędnicy nie. I ja nie przypominam sobie, żebym głosował na panią Urszulę von der Leyen i nikt z nas nie głosował na nią i to jest po prostu urzędnik, który nie został wybrany w demokratycznych wyborach i ten urzędnik tutaj decyduje o tym, jak my żyjemy. Może się okazać, że ten urzędnik nagle po prostu straci pracę. Tak może być. Dobrze, że nam te osypki zostawili, chociaż to, no nie? Bo też takie były pomysły, żeby cofać. Myślę, że możemy przejść do tej najbardziej ciekawej i kalorycznej części naszego spotkania, czyli fakty, nie mity, ciekawostki. Sławku, jaką masz ciekawostkę? Ja mam ciekawostkę związaną ze świętem 6 króli. Każdy wie, o kim mówię. Swoją drogą. Chciałem powiedzieć, że Petro był w Biedronce na Wigilię, nie w piątek, tylko na Wigilię. Bo to on jest autorem tego określenia Święto 6 Króli. Okej, a ja pomyślałem sobie, że dobrze by było zaprosić pana Petru na Kanga Talks i porozmawiać z nim na tematy ekonomii, bo wbrew pozorom w tematach ekonomii wydaje mi się, że jest osobą kompetentną, a na pewno ciekawym interlokutorem. Tak jest, także panie Ryszardzie, zapraszamy. Zapraszamy, zresztą zaproszenie chyba nam nie wyszło, ale zapraszamy. No w każdym razie, a propos 3 króli. Nie, no, trzeba mieć dystans do siebie, no proszę. No myślę, że chłop poszedł pracować do Biedronki, bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało, niezła akcja promocyjna i ja się... No ale jak nie, poszedł do Biedronki pracować? Tylko Wigilię, jako... Wolontariusz. No, nie, ma podpisaną umowę zlecenie, bo Ryszard Petru był przeciwny temu, żeby znowuż dodawać nowy dzień wolny, bo nie wiem, czy kojarzysz, że ustawa jest u prezydenta do podpisania. Prezydent ma problem, bo to nie jego środowisko wpadło na tę ustawę, tylko lewicowe środowisko, więc... Tak, tam w ogóle jest ewenement, bo nagle
lewicowi, antyreligijni... Dogadali się z Kościołem. Nie, oni użyli słowa święto Bożego Narodzenia. Tak, ale mało tego, episkopat ich poparł w tym, także Piekło zamarzło. zamarzło już do kwadratu. No i Petro mówił, że z perspektywy ekonomii, gospodarki, dodawanie kolejnego dnia wolnego no po prostu jest nieodpowiedzialnością i wtedy ktoś mu zadał pytanie, hej, a czy ty byś chciał pracować w Wigilię? No to on powiedział, nie dość, żebym chciał, to jeszcze będę pracował. No i wyszła taka akcja. W każdym razie, wracając do Trzech Króli, to chciałem powiedzieć, że to nie byli ani królowie, ani było ich trzech. Także to jest moja ciekawostka. To byli magowie, prawdopodobnie z terenów dawnej Babilonii. Tak to wygląda. Jeżeli ktoś jest ciekawy, niech poczyta historię Daniela. A to, że ich było trzech, to bierzemy stąd, że były trzy dary. No i tak się nam po prostu tutaj zrobiło. Mirra? Złoto, mira i kadzidło. Dokładnie. Złoto, mirra i kadzidło. Dobrze. Tak. I nie mieli na imię Kasper, Melchior i Baltazar. Tak. To jest już tradycja. To jest tradycja. I Legenda. mało tego, to jak ktoś pisze na drzwiach, ja nie jestem w tej tradycji, ale pisze się KMB, dobrze K to plus M plus B, tak. Ludzie piszą tak. Tak, to wszyscy myślą, że to są imiona Trzech Króli, ale to nie ma nic wspólnego właśnie nawet z tymi imionami. A z czym? To jest akronim, nie pamiętam dokładnie jaki. K to Chrystus i tak dalej, i tak dalej. Ktoś będzie wiedział, napisze oczywiście. Napiszcie. Okej. Moja ciekawostka nie jest może zbyt spektakularna, ale powiem tak, zupełnie z boku, jeżeli na Nowy Rok stłuczesz talerz, to Duńczycy wierzą, że to przynosi szczęście. To taka mała ciekawostka, ale powiem coś, co pewnie wszyscy wiemy, ale boimy się przyznać. Otóż amerykańscy naukowcy sprawdzili, że ponad 98% zobowiązań noworocznych nie zostaje dotrzymanych. Zawsze mi to interesuje, jak oni to sprawdzają, no ale tu jestem w stanie sobie wyobrazić, że znaleźli grupę tam 100 ludzi czy 1000 i się zapytali ich zobowiązania noworoczne. No, jest takie pojęcie Blue Monday. To jest chyba 3. poniedziałek stycznia. Jest to pseudonaukowa teoria. Gdy dochodzi do ciebie, że już że to jest najbardziej smutny dzień w roku właśnie i to jest tłumaczone na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest właśnie to, że to jest ten moment, kiedy ludzie odkrywają, że ich postanowienia noworoczne właśnie trafiają do okrągłego segregatora tak zwanego i jednocześnie przychodzi pierwsza rata za prezenty świąteczne. Okej, no to straszne. Tak. Także pamiętajcie, nie kupujcie prezentów na kredyt, nie warto. Tak, i Bitcoina też nie na kredyt, chociaż tutaj dyskusje są podzielone, ale o tym kiedy indziej. Łukasz, bardzo dziękuję Tobie. Proszę dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten odcinek. Oczywiście ocena w skali od 1 do 6, no i czekamy na Wasze komentarze merytoryczne, a my słyszymy się we wtorek w Sylwestra. Dzwoneczek, subskrybuj. Bardzo nam zależy, żeby dobić do tych 30 000 jeszcze w tym roku. Hej! Cześć!